They have some electricity or No, they no. no have? They have water? No. No water at all. Powiem wam, że na tak gorących źródłach też chyba nigdy nie byłem. Tutaj ta woda to się gotuje normalnie. No teraz przyjechaliśmy na takie naprawdę mocne slumsy. Bardzo mocne. No i zaczynamy kolejny dzień. Właśnie przyjechał po mnie samochód. I dobra, zaczynamy. Jedziemy dokładnie nad jezioro Assal. Ale chciałem wam jeszcze pokazać ogólnie jak to wygląda. Dzisiaj jest piątek, czyli dzisiaj jest praktycznie wszystko zamknięte. Ale to jest takie śmietnisko po prostu, że to jest po prostu szok. Wiecie, widziałem już dużo takich zaśmieconych miejsc, ale to jest jedno z bardziej. To jest stolica tego kraju, a wygląda jak na śmietnisku. No ale no cóż, no tak to jest. Patrzcie jak śmieci tam palą. Wiecie co, tak ostatnio sobie przemyślałem, że tak zawsze tak mówiłem, że w tych Indiach tak najgorzej, że tak brudno i tak dalej, ale powiem wam, że jak trochę się podróżuje do tych jeszcze innych takich krajów, na przykład jak tutaj, to człowiek jednak widzi, że w tych Indiach to za nie jest tak brudno, znaczy jest, dobra jest, ale nie tak najgorzej, bo gdzie indziej to są kraje, które nie odbiegają wiele od nich albo są na równi. Jeżdżę tu po mieście i powiem wam, że to jest taki szok. Tutaj nie ma czystych miejsc. Tu po prostu wszędzie jest nasyfione. I nie wyobrażam sobie, co tu by się działo, gdyby takie inne kraje tutaj jeszcze nie wspierały. Na przykład jakby takie Chiny nie wspierały. To nie wiem, to już jest źle. Wywołuje jeszcze gorzej, to sobie nie wyobrażam. Sklepiki, gdzie sprzedają kat. Też popularne, też bardzo tutaj jest. Ale powiem wam, że idzie od razu rozpoznać, jak widać kogoś, kto długo to zażywa i cały czas, bo widać obłęd w jego oczach. Zapuszczamy się coraz bardziej trochę, nie wiem, czy poza miasto, czy w głąb. Jedziemy do kierowcy jeszcze jakieś zezwolenie. No i wesoło. Wczoraj wam mówiłem właśnie, że trochę inaczej się czuję w tym kraju. Że to widać już takie zróżnicowanie kulturowe. No właśnie teraz na dzielnicy, na której jesteśmy, to jest taka arabska dzielnica. Jesteśmy tutaj niedaleko lotniska. No i na samym mieście wczoraj można było zobaczyć, jak tak sobie posiedziałem przed hotelem, jak różni ludzie przychodzili. Nie jest typowo tak jak wcześniej, że typowo taki afrykański kraj, gdzie większość była po prostu czarnoskórych, tylko tu już wczoraj było naprawdę bardzo duże wymieszanie. Taka ciekawostka dla was. Idziemy teraz drogą właśnie, która prowadzi do Etiopii. Właśnie codziennie od 3 do 5 tysięcy tirów tutaj jeździ tędy właśnie z portu z Djibouti do Etiopii z żywnością, z paliwem, ze wszystkim po prostu. Oni mają taką współpracę między sobą, że użyczałem też tego portu. Tak są wygadani ze względu na to, że Etiopia nie ma dostępu do morza. Także oni mówią, że oni karmią Etiopię. Tym właśnie, że jest cały czas tutaj jakiś towar jedzie tymi drogami. Dobra, przyjechaliśmy teraz jeszcze zobaczyć kanion po drodze. 450 metrów podobno tam jest w dół. Fajnie, fajnie to wygląda. Patrzcie, jakie miasteczko. Miasteczko to trochę za dużo powiedziałem. Ale kupiłem przed chwilą coś fajnego. Takie kamienie piękne. Zapakowałem, także jak później sobie przypomnę, to wam pokażę.
Jeszcze jeden dla Zuzanki małej. Tak wygląda. Jest przyszły. O, ale to jest wielka. Ale ogromne. O, dał to do szybko. Dojeżdżamy już do celu, do jeziora Asalt. Praktycznie od jakiegoś czasu, cały czas jedziemy w dół, bo to jezioro leży coś około 150 metrów poniżej poziomu morza. No i dobra, dojechaliśmy tutaj nad jezioro Asalt. Jezioro Asalt leży w depresji 153 metry poniżej poziomu morza. Jest drugim najbardziej zasolonym jeziorem na świecie. Także fajnie to wykorzystuję jako atrakcję turystyczną tego kraju. Możecie tutaj zobaczyć, co można kupić sól i różne rzeczy zrobione właśnie z niej. Takie kryształy soli. Patrzcie, to jest ciekawe. Patrzcie, tu jeszcze można coś kupić. No, ale mi to niepotrzebne. Dobra, nie wiem, czy tam dojdę w ogóle do tego jeziora, postaram się. Strasznie tutaj wieje. Fajne miejsce, a właśnie pani przywiozła prezenty i rozdaje chłopakom piłki, żeby mieli do gry. Fajna inicjatywa, naprawdę. Tutaj wszędzie możecie zobaczyć, wszystko tutaj dookoła to jest sól. Pomyślcie, że to jezioro jest zasolone na poziomie 348 promili, a na przykład jezioro Martwe, Morze Martwe, przepraszam, Morze Martwe, które tak naprawdę nie jest morzem, ma coś tylko około 250. A na przykład, jeszcze jeden przykład, ocean na przykład ma tylko 35, czyli jest 10 razy mniej zasolone niż właśnie to jezioro Asalt, tu gdzie jestem, które jest dokładnie tam. Co do takiego czegoś, jak tutaj mam taką solną pustynię, muszę trzymać tak, żeby mi trochę od wiatru też odsłaniało, że nie było wam słychać, bo mimo tego, że mam to i tak niestety tak mocno wieje, że i tak może być słychać ten wiatr. Ale co do takiego miejsca, to właśnie przypomina mi się Salar de Uyuni, który jest w Boliwii i który po prostu to była najpiękniejsza pustynia, jaką w życiu widziałem. Była to solna pustynia i naprawdę Boliwia w ogóle jest jednym z najpiękniejszych krajów, jakie widziałem na świecie w życiu. Także bardzo polecam. Fajnie można wybrać się do Chile na pustynię i z pustyni wziąć wycieczkę na parę dni właśnie do Boliwii i zobaczyć niesamowite rzeczy. Natura tam jest po prostu cudowna. Idę tu jeszcze zobaczyć na drugą stronę. Po drugiej stronie to już w ogóle wygląda jak różowe jezioro. Taka rzecz się dzieje od soli oczywiście, od zasolenia. No, I don't need that thing. Thank you. Takie najbardziej różowe właśnie zbiorniki. No, thank you. Można było, znaczy widziałem w sumie w Australii. Tam naprawdę były różowe i tutaj też są w sumie. Najlepiej by to z drona było widać, ale niestety nie mogłem wziąć ze sobą. Tutaj bardziej można zobaczyć właśnie ten różowy kolor. No ale tak jak wam mówię, no z drona to na pewno by wyglądało świetnie. Bez tego to ja widzę, ale czy wy w kamerze też widzicie, to nie wiem. Wiecie, co jest jeszcze ciekawe? To, że to miejsce, w którym tutaj teraz jestem, to jest najniżej położony obszar w całej Afryce, na całym kontynencie. Jesteśmy teraz najbardziej w głąb ziemi. Fajnie odwiedzić takie miejsce.
Dobra, teraz przyjechaliśmy do miejsca, gdzie występują gorące źródła. I właśnie to jest taki wulkaniczny teren. Jest bardzo nagrzana woda. Mówi, że tutaj można się jeszcze kąpać, ale tam obok już jest tak rozgrzana, że to jest bardzo niebezpieczne. Idę sprawdzić tutaj. No i tu podobno jest bardzo zdrowo się wykąpać, ale ja podziękuję, bo ja jadę na lotnisko. Ło, że ta woda jest za gorąca, to w tym nie da się kąpać. Ona parzy normalnie. O, ciekawe. Powiem wam, że na tak gorących źródłach też chyba nigdy nie byłem. Tutaj ta woda to się gotuje normalnie. Jest tak gorąco. Ja czuję normalnie, jak mi zawiewa tak gorącym powietrzem z tej wody, że po prostu szok. Nieźle. No, tu kawałek dalej już jest. Także spokojnie się można kąpać. Tam to naprawdę, no, był ogień. Pamiętam, przypomniałem się teraz, byłem kiedyś przy gejzera, no to tam była tak gorąca woda, że jajka mogli sobie zrobić na tym i robili nawet. Taki bajer. No ale tutaj nieźle, naprawdę. Tu było czuć ten gorąc, jak zawiewa. No a tutaj ta woda ma podobno tak 25-30 stopni. Że idealna do kąpania się. Powiem wam, że fajnie, było takie coś trochę innego od tego syfu, który zobaczyłem wcześniej w tym Djibouti. Jednak natura to natura, to trzeba przyznać. Bo miasto poza miastem, w ogóle nawet poza miastem, tam gdzie nie ma nic, tylko raz na czas gdzieś jakiś namiot nomadów stał albo coś. Taki syf. Ale to do tego trzeba po prostu tutaj chyba trochę przywyknąć, że po czasie już się na to nie zwraca uwagi, ale wiecie, jak ktoś mi powie na przykład, że pojedzie w takiej Tajlandii i zobaczy, że tam jest brudno. To nie wiedział, co to znaczy brudno. Naprawdę. Serio. Ale to najgorsze jest to, że ci ludzie to mają po prostu już tak wbite w głowie, że oni się tym nie przejmują, że oni jak coś zrobią, coś skończy jedzenie, picie, coś, to się wyrzuca po prostu. Nasz kierowca teraz też wypił butelkę koło jeziora. Wywalona plastikowa butla i wywalone totalnie. No ale to samo jak byłem w Somalii, w Mogadiszu. To kierowca potrafił wywalić kubek z kawy na parkingu pod hotelem, gdzie było czyściutko. Tam było posprzątane, a wypił kawę na ziemię. Szok. No ale oni tak mają. Dobra, teraz mi wytłumaczył to mniej więcej, jak to wygląda. Tam przy samym tym, wiadomo, no woda się gotowała. Dalej już jak powiedziecie, to już jest około 70, około 50. A tutaj ludzie się już kąpią, bo tu są po prostu ciepłe źródła, gorące źródła, ale tak już można się kąpać. Dobra, zaraz sprawdzę. No, dalej gorące. Że to się tu poparzył. Że mnie normalnie parzy ta woda. Co on zwariował? Jedzie karawana z solą. Dobra, powiedziałem chłopakom teraz, że chcę zobaczyć jakieś slums, to jakieś biedniejsze rejony. Biedniejsze to są wszędzie, ale takie jeszcze biedniejsze, żeby mi pokazali, jak tutaj wygląda, jak właśnie jedziemy. Dobra, właśnie mi tłumaczą, jak tu ludzie żyją. Tutaj właśnie w tej dzielnicy to jest więcej tuk-tuków, ponieważ tuk-tuki są 10 razy tańsze od taksówki. Że taksówka zaczyna się od 1000 tych franków, to na przykład tuk-tuk od 100, albo takie busiki, które zaczynają się od 50. Wiem, że z nagrywaniem to będzie tak, że będą się starać, żeby się coś pokazać, ale
może być bardzo różnie, bo ludzie są bardzo tutaj źle nastawieni na to. Gdzie też nie ma co ryzykować, żeby aferę narobić i im jeszcze narobić problemów. Ja mówię chłopakom, żeśmy gdzieś tutaj wyszli, ale mówią, że tutaj lepiej, żeśmy nie wychodzili. Mimo tego, że twierdzą, że jest bezpiecznie, no to mówią, że jednak jak mam wam coś pokazać, to muszę to pokazać tak. And this is a market. All of these small things, like clothes, shoes. Yes. Tutaj właśnie zobaczę, że nagrywam, to będzie ciekawie. Bardzo dużo dzieciaków tu bez butów w ogóle chodzi. W ogóle dużo ludzi tu bez butów widziałem. Musicie wybaczyć, że to tak jest pokazywane, ale nie chcę mnie wybudzić. Mówią, że lepiej tak i coś pokazać, niż nie pokazywać. Śmietnik jak Take a look at the life. w Indiach. They're up. We don't protest. They have some electricity or No, they no. not have? They have water? No. No water as well. Wow. It's very difficult to live in here. O, słyszycie, to nawet domu nie mają, większość domu nie ma nawet prądu ani wody. On ogólnie opowiadał mi, że nie, że oni tu nic to bardzo nie produkują, wszystko mają sprowadzane. To jeszcze dodatkowo odkąd zagraniczni zaczęli się tutaj pokazywać, te bazy wojskowe i tak dalej, to ceny też wzrosły. Litr paliwa na przykład kosztuje $2. W takim biednym kraju, sobie wyobraźcie. Gdzie tak naprawdę to paliwo to tu wszędzie dookoła można dostać we wszystkich krajach, znaczy nie we wszystkich krajach, no ale po drugiej stronie, wiecie, no niedaleko już jest do zatoki tam, skąd pływa cała ropa i gaz, a jednak mimo tego dalej jest bardzo drogo. No teraz przyjechaliśmy na takie naprawdę mocne slumsy. Bardzo mocne. Patrzcie, jak to wygląda. Tutaj żyją ludzie. Właśnie przewodnik mi teraz powiem, to jest real life. Ale tutaj ludzie muszą mieć ciężko. Wszystko tylko odrywane z blachy. So difficult life. Life is difficult. Dobra, jestem już na lotnisku. 4 godziny przed lotem musiałem przyjechać. Nie mieli już na mnie pomysłu. Pokazali mi wszystko, co mi chcieli pokazać. To trochę nie mogłem też nagrywać. O, sorry. Ze względu na to... Znaczy chłopak i tak, ten co mi pokazywał, to i tak powiedział, prosił, żebym tylko nie pokazywał jego twarzy na filmikach, później może mieć kłopoty za to, że mi pokazywał te slumsy i tak dalej, i tak dalej. Przerąbane bywają, no. Serio. Także musiałem zblurować go. Nie wiem, czy go gdzieś było widać, bo starałem się w ogóle go nie nagrywać, ale czasem mógł gdzieś tam po prostu wejść. Także musiał być zblurowany. Ogólnie opowiedział mi trochę historii tutaj. On mówi, że oni uważają się za Somalijczyków. On mówi, że to, że tutaj jest kraj Djibouti, to tak jest od 1977 roku. Wiecie, kiedyś Somalia była jednym krajem.
To wszystko, co jest teraz Djibouti, Somaliland, Puntland, Somalia, to wszystko kiedyś była Somalia. Oni wszyscy mówią w jednym języku, bo tutaj 61% ludzi też mówi po somalijsku. Dopiero jak się zaczęły czasy kolonizacji, to się zmieniło z tego względu na to, że tą część kolonizowała Francja. Tam, gdzie jest Somaliland, kolonizowali Anglicy. Dalej kolonizowali Włosi. Oni jeden kraj podzielili na 3 różne kolonie. Tam, gdzie Włosi i Anglia, oni odzyskali niepodległość, znaczy ogłosili niepodległość w 1960 roku. Tutaj ogłosili niepodległość od Francji w 1977 roku. I wtedy nazwali ten kraj Djibouti. Ale z tego, co oni po prostu mówili, oni uważają się za Somalijczyków. Tak samo ja się zapytałem też na temat Somalilandu. Co myślą o tym, że Somaliland się uważa za osobny kraj? Oni powiedzieli, że nie, że to nie jest osobny, że oni są Somalią. No ale wiecie, no każdy ma swoją rację, także ja się nie będę kłócił, kto co uważa i co jest słuszne, dodajmy, bo to jest ich sprawa tak naprawdę. Ja chciałem fajnie posłuchać z każdej strony, ze strony tych 3 krajów, które odwiedziłem, co ktoś ma do powiedzenia. Wiadomo, Somalia nie uznaje Somalilandu. Oni mówią, że to jest jeden kraj. Somaliland uważa się za osobny kraj. Nie mówią, że są Somalijczykami. Djibouti niby osobny kraj, ale ludzie i tak mówią, że są Somalijczykami. No i tak to wygląda. Tak to właśnie tutaj wygląda. Ale jak po tym, co widziałem w Somalii i w Somalilandzie, myślałem, że tam jest lipa, że tam jest śmieci, brud i tak dalej. To, co zobaczyłem dopiero w Djibouti, to przeszło wszystko. To, ile tu jest śmieci, to jest duże wysypisko śmieci po prostu. Wszędzie bezdomni, wszędzie żebrające, brudne dzieci, śpiące na ulicy i tak dalej, i tak dalej. No tutaj była po prostu masakra. Serio. Bardzo przykro się na to patrzyło. No tak w ogóle jeszcze bardzo niefajną informacją jest to, że tutaj w Djibouti social media są zakazane. Mają zablokowanego Instagrama, Facebooka, TikToka. Wszystko totalnie zakazane, żeby używać VPN-a. Wczoraj tak się zastanawiam, czemu mi internet nie działa i tak dalej, dopiero włączyłem, zaczęło wszystko działać i dzisiaj mi to właśnie potwierdzili. Przed odlotem jeszcze ostatnia porcja supli, która mi została z podróży. No i czas wracać do Tajlandii. Pierwsza przesiadka w Etiopii, Addis Abeba, stolicy dokładnie. No i później Bangkok, a z Bangkoku samochodem na Phuket. Także czeka mnie jakieś 48 godzin podróży. Ten samolot stoi, który do Jemenu leci. Akurat mijałem dużo osób z paszportami z Jemenu. A tam zobaczycie mnie w maju. Że jest plan przygotowywany. Ja pierwszy zapomniałem, że tutaj jest tak zimno w tej Etiopii. Miazga. Nie mam żadnej bluzy. Moi drodzy, świętuję sukces. Seria Somalii idzie tak niesamowicie. Jestem mega zadowolony. A za 2 tygodnie wyjeżdżam do Iraku. Także śledźcie na bieżąco. Ja mam taką głowę do picia, że jedno małe piwo i mi tak szumi w głowie. A jeszcze jeden lot do Bangkoku. No i siemanko. Wróciłem do Tajlandii. Jestem w Bangkoku. O, ale to była ciężka podróż. Znaczy ciężka podróż to dopiero jest połowa mojej podróży, bo teraz jeszcze muszę jechać zakupy, by się ogarnąć, obiad, 10 kaw, bo po prostu ledwo żyję i później jeszcze cała noc podróży na Phuket. Z przerwą oczywiście, bo w życiu nie dojadę. Tak od razu. Nie ma szans. Jest niebezpieczne, żeby tak jechać, także trzeba się przespać parę godzin po drodze. Już będę na Phuket. Ale to była udana podróż. W ogóle powiem wam, że teraz aktualnie jak nagrywam to już były 3 odcinki na kanale. Tak niesamowicie dobrze idą. Jestem zachwycony. Dzięki wam wielkie za to, że tak oglądacie. Po wylądowaniu na lotnisku najpierw zanim pójdę do odprawy paszportowej muszę się zarejestrować.
muszą sprawdzić moją szczepionkę na żółtą febrę. No, tutaj macie krajów, z których lecieliście, trzeba się zarejestrować. Akurat mojego nie ma, także spoko. Pani tylko pisze kartkę jakąś i tyle. Elegancko ogarnięty, przebrany, umyty. Teraz jeszcze kawę trzeba. Nie mogę ruszać. Idę na Blue Line'a, muszę dojechać w stronę gdzieś tam centrum, później do MBK na zakupy. Co tam kupić? Ogólnie jeszcze dzisiaj muszę dzień spędzić właśnie tutaj w Bangkoku. No, zresztą też tak wyjeżdżać w godzinach tak jakby miał wyjechać, to też bez sensu, bo to same korki były, to lepiej trochę później. Pamiętajcie, że jeszcze się 2 odcinki pokażą. Jeden taki podsumowujący wszystko, co mi nie pasowało w tej podróży, w tym jak ta agencja działała, znaczy to biuro podróży, to jak przewodnicy działali i tak dalej, bo to jest ważne, żebyście wiedzieli. Postaram się tam wrzucić jeszcze jakieś smaczki, co nie mogły być w odcinkach, bo wiem, że parę osób może mi powie, że myśleli, że będzie coś więcej i tak dalej. Kurde, ludzie, to była Somalia, nie było byle co. Ja i tak zrobiłem tyle, ile mogłem. I tak zrobiłem więcej, niż mogłem nawet. To jest najważniejsze. Także po prostu, nie wiem, ludzie to by chcieli chyba, żeby porwali tam. Wtedy by byli szczęśliwi. Masakra. Ale jest jak jest. Jedzią mi roboty, zajeżdżają drogę. Jeden z tyłu, drugi. No. Dobra. Miałem ją kawę znaleźć i lecę w podróż. A nie, w sumie kawy nie mogę nawet zabrać do tego. No, bez sensu. Dobra, to idę od razu. No, także pokazałem, ile się dało. Każdy powinien być zadowolony. I tak bardzo dużo osób jest zadowolony. Bardzo Wam dziękuję. Bo liczby są takie, że szok i jest niesamowite. Naprawdę niesamowite. Jestem mega szczęśliwy. Wiecie, co jeszcze jest ważne? Jak ja tutaj wracam i sobie uświadamiam, jak ja kocham ten kraj, jak tutaj jest dobrze, jakie tu jest łatwe życie, w porównaniu do tego, jak na przykład przyjedziecie do takich podróży z takiej, nie wiem, z Afganistanu, z jakichś krajów tam w okolicach, z takiej Somalii, z jakiegokolwiek afrykańskiego kraju. Jak człowiek docenia to, co ma i gdzie mieszka. Naprawdę. To, jakie slumsy dzisiaj widziałem, trochę śmieci, to wszystko w tym Djibouti. Ten ogólny, wszystko rozwalone totalnie w Somalii, po wojnie jeszcze. A nagle człowiek przyjeżdża do takiego Bangkoku i widzi takie normalne życie. Naprawdę. Ja wam za każdym razem będę to powtarzał. Doceniajcie to, co macie, gdzie się urodziliście. Bo ludzie na świecie mają naprawdę przerąbane. Beneath the starlit sky, our love's secret line, like leaves we soar so high. Beneath the moonlight, soft touch your hand in mine, gets me in.